Siema, tu Wahacz. Nissan powoli wprowadza na rynek poliftingową wersję swojej elektrycznej Arii, ale w sprzedaży są wciąż egzemplarze przed odświeżeniem, na które potencjalnie będzie można dostać dobre oferty. Sprawdźmy, czy warto czekać, czy też nie, oraz czy warto brać najostrzejszą wersję Nismo. Aria po odświeżeniu konkretnie ma pojawić się w salonach w okolicach jesieni 2026 roku i ma mieć wygląd bardziej inspirowany nową generacją Nissana Leaf, przy czym nie uważam, aby aktualnemu wcieleniu czegoś brakowało. A wręcz przeciwnie, sądzę, że przód przedlifta ma w sobie więcej wyrazistości. Zwłaszcza w wersji Nismo, która oznacza najmocniejszy układ napędowy przewidziany do tego modelu, mamy tutaj 435 koni mechanicznych, podczas gdy zwykłe odmiany oferują maksymalnie 306 koni. W obu przypadkach dostaje się napęd na 4 koła. Akumulatory się jednak nie powiększyły i oferują one pojemność 87 kWh. Nismo w Arii oznacza także pakiet stylistyczny, gdzie w dolnych częściach nadwozia pojawiają się dokładki, przeprojektowane zostały zderzaki, mamy także spoiler z tyłu oraz zarezerwowane dla prezentowanej odmiany 20-calowe felgi. W połączeniu z białym lakierem efekt wizualny moim zdaniem wypada świetnie. Nissan Aria to crossover o dynamicznej bryle nawiązującej do coupé i jest to wdzięczna baza do takich przeróbek. Wybierając Nismo dostaje się auto, które może cieszyć oko i jest znacznie ciekawsze stylistycznie niż zwykły Aria. We wnętrzu Nismo wprowadza czerwone akcenty, mamy szwy w tym kolorze, jest też pasek na desce rozdzielczej, starter jest czerwony, pojawia się także napis wersji, jest również pasek na kierownicy sygnalizujący pozycję 0 oraz częściowo perforowana skóra na tej kierownicy, co jest bardzo miłym dodatkiem. Poza tym projekt kokpitu jest standardowy dla Arii, dosyć neutralny stylistycznie, ale moim zdaniem ładny. Mamy też tutaj specyficzne położenie podłokietnika, ponieważ zazwyczaj w samochodach, gdy się trzyma kierownicę w ten sposób, to łokieć mniej więcej ląduje tak na tej wysokości, można go oprzeć, a tutaj nie ma takiej możliwości. Szkoda, że Nissan nie podniósł tej całej sekcji trochę do góry, ponieważ tutaj jest dużo przestrzeni, która w żaden użyteczny sposób nie jest wykorzystywana. W wersji Nismo brakuje mi zmodyfikowanych pedałów, ponieważ te wyglądają bardzo standardowo, a inne jakieś ze srebrnymi chociażby nakładkami to przecież pierwsze litery w abecadle tworzenia pakietów stylistycznych do wnętrz samochodów. Zmiany zaszły również na fotelach, które zyskały inne wykończenie, częściowo zamszowe. Producent mówi też o zwiększonym trzymaniu bocznym. Trudno jest mi to dokładnie zweryfikować, bo zwykłą Arią jeździłem 3 lata temu, a na zdjęciach fotele wyglądają na takie same konstrukcje. No ale z tego testu mogę powiedzieć, że są one dosyć miękkie. Trzymanie boczne jest umiarkowane, ale przyzwoite. Ogólnie gdybym nie wiedział, to uznałbym te fotele za standard, tylko z inną tkaniną. Są one zarazem wygodne, więc trudno mi coś im zdroworozsądkowo zarzucić. Przejdźmy teraz do tego, jak samochód radzi sobie na drodze, bo historycznie to właśnie zmiany mechaniczne sprawiły, że Nismo, firma odpowiadająca za podrasowywanie Nissanów, zyskała taką renomę. W Arii sytuacja wygląda jednak trochę inaczej, bo mamy do czynienia z samochodem elektrycznym bez chociażby układu wydechowego, przez co jedyne co producent mógł zmienić w kwestii akustyki to dodanie generowanego z głośników odgłosu podczas przyspieszania w trybie Nismo. Na szczęście nie jest to jakaś symulacja ryku silnika spalinowego, a dźwięk przypominający, no trudno jest mi powiedzieć, brzmi on tak. Moim zdaniem nienachalnie i nawet ciekawie, zatem nie jest to coś, co przeszkadzałoby podczas jazdy w najostrzejszym trybie. Będąc w nim, samochód sprawniej odpowiada na wciskanie pedału gazu i reakcje są naprawdę konkretne, aż trudno byłoby tak jeździć na dłuższą metę w ruchu ulicznym. Rozsądniej, ale też dobrze jest w zwykłym trybie, a ogólnie auto z dużą lekkością przyspiesza i naprawdę przyjemnie jeździ się, mając taką moc do dyspozycji. Na szczęście na normalu reakcje są na tyle przytemperowane, że jazda nie jest rwana. W trybie Nismo tak wygląda maksimum, co można uzyskać od 0 do setki. A tak od 90 do 140 km na godzinę.
Osiągi testowanej wersji są bardziej niż wystarczające względem Arii, nie Nismo 238 koni, którą kiedyś testowałem. Tutaj do setki przyspieszenie jest lepsze o 3 sekundy, a gdy porównywałem 90-140 km/h, to wynik poprawiony jest w takim samym stopniu i to w sumie tyle. To znaczy elektryki mają ograniczone możliwości komunikacji swojej potęgi. Nie ma dźwięku, jakiejś unikatowej formy wkręcania się na obroty czy coś, no i też na rynku jest już sporo mocnych aut na prąd, więc przyspieszenie w wersji Nismo jest oczywiście bardzo fajne, ale niczym szczególnym się nie wyróżnia i na co dzień sądzę, że do takiego crossovera moc zwykłych odmian byłaby w zupełności wystarczająca dla większości osób, bo też nie poczułem w tym modelu w wersji Nismo jakiegoś mocnego ukierunkowania na sportowe właściwości jezdne, które kusiłyby do złego. Według producenta trochę się jednak w tej kwestii zmieniło, ponieważ samochód zyskał bardziej precyzyjny i bezpośredni układ kierowniczy. Tutaj znowu po kilku latach od ostatniego kontaktu z tym modelem trudno jest mi wydawać wyroki, ale na pewno te modyfikacje nie zrobiły z Arii wyścigówki. Fakt jednak zostaje, że dobrze ten samochód się prowadzi, jest pewny w zakrętach, a układ kierowniczy nie ma opóźnień. W zawieszeniu miano zmienić stabilizatory, a także charakterystykę sprężyn i amortyzatorów. Już zwykła Aria należała do bardziej sztywno zestrojonych samochodów, teraz w Nismo nie stała się jakimś sportowo twardym modelem, ale czuje się w niej wzmocnioną sztywność na tle większości innych aut tego typu, bardziej nastawionych na miękkość. Tutaj więcej nierówności się czuje, ale nie do przesady. Za to auto na zakrętach prowadzi się pewnie i ogólne wrażenia z jazdy oceniam naprawdę pozytywnie. Trzeba mieć jedynie rozsądne oczekiwania, bo Nismo nie czyni z Arii odpowiednika hot hatcha na prąd, a po prostu poprawia właściwości jezdne, tylko tyle albo aż tyle. Jeśli chodzi o zdolności ładujące, to nic się nie zmieniło w Nismo względem pozostałych odmian i maksymalna moc, jaką obsługuje Aria, to skromny jak na współczesne standardy 130 kW. Ja na szybkiej ładowarce osiągałem max w okolicach 120 kW, przy 50% było to około 110 kW, przy 70 okolice 90 kW, a przekraczając 80% moc spadała do 80 kW, zatem mamy tutaj powolne zwiększanie się tempa, bez jakichś wyraźnych punktów, gdzie moc leci w dół. W efekcie od 25 do 80% udało mi się naładować samochód w czasie 27 minut, zatem rozsądnym. Aria oferuje także ładowanie prądem zmiennym i tutaj dostajemy dobrą moc 22 kW, zatem do pełna ładowanie trwać ma około 5 godzin. Jeśli chodzi z kolei o zużycie energii, to w Warszawie samochód potrzebował około 18 kWh na 100 km. Na zwykłych drogach poza miastem uzyskiwałem wyniki w okolicach 17 kWh, a na ekspresówkach 22 kWh, zatem nie jest źle jak na moc auta. Arią podróżować można także w trybie jednego pedału. Niestety zabrakło łopatek przy kierownicy, które pozwalałyby łatwo zmienić stopień rekuperacji energii. Zasięg auta przy miksie wszystkich wymienionych przed chwilą dróg wynosił jakieś 370 km. Podróżując tylko z mniejszymi prędkościami, można zbliżyć się do wartości 420 km podawanej przez producenta. Aria wraz z liftingiem dostanie nową wersję oprogramowania systemu inforozrywki i tutaj mamy jeszcze tą starszą i chociażby Android Auto wymaga połączenia kablowego, co jest dużym minusem. Na szczęście Apple CarPlay jest już bezprzewodowy. Też po liftingu pojawi się integracja z usługami Google, zatem będzie możliwość wyświetlenia mapy, takiej jak na smartfonie, ale bez podłączenia tego smartfona. To też jest na plus, no i powinien być też lepszy ekran pod kątem jakościowym. Tutaj wciąż jest oczywiście czytelnie, ale kolorystyka, też taka ogólna ostrość, no widać, że jest to już technologia sprzed kilku lat i szału nie robi. Ogólnie jednak ten interfejs moim zdaniem wypada ok pod kątem logiki. Mamy chociażby z lewej strony belkę, gdzie można się przełączać, jak widać, też szybko po najważniejszych modułach. Mamy też nieprzekombinowane te różne ikonki, tego typu sprawy. Można sobie trochę rzeczy związanych z działaniem samochodu dostroić i to wszystko jest podane w sposób czytelny. Zatem fakt, wymaga ten system pewnych usprawnień, które nadejdą, ale jego aktualnego przedstawionego wcielenia nie ma co też demonizować. Pod ekranem mamy dosyć zakamuflowane odpalenie świateł awaryjnych oraz sterowanie z systemem audio, a jeszcze poniżej jest panel klimatyzacji, nie w takiej tradycyjnej formie fizycznej, tylko płytek dotykowych, ale na szczęście one po pierwsze są od siebie bardzo dobrze oddzielone, wyraźnie każdy z przycisków, a po drugie dają taką lekką informację zwrotną w postaci wibracji, więc nie jest źle. Też
Przyznam, stylistycznie ciekawie się to prezentuje. Na tym takim imitującym drewno fragmencie to wszystko zostało wkomponowane. Wciąż wolałbym, gdyby design został poświęcony na rzecz ergonomii. Tutaj były po prostu zwykłe jakieś przyciski i przełączniki, ale wciąż jest to wygodniejsze niż gdyby cały panel klimatyzacji był gdzieś ukryty w menu. Oczywiście też go można sobie w takiej formie ekranowej odpalić. Są też dodatkowe tam elementy sterujące, zwłaszcza te do regulacji kierunkiem nawiewu. Klimatyzacja w Arii nawet na najniższym poziomie pracuje niestety dosyć głośno, zbyt głośno moim zdaniem jak na samochód na tej półce cenowej, zwłaszcza gdy się odpali tylko jeden kierunek padania powietrza, powinno być to lepiej zaprojektowane. Przełączniki w tym samym stylu umiejscowiono na tunelu środkowym i tutaj jakoś ciężej jest moim zdaniem je ogarnąć. Tutaj jednak mniej trzeba odrywać wzrok od drogi, a tutaj bardziej, więc no nie jest to optymalne wciąż rozwiązanie. Szkoda, że w wersji Nismo nie ma tego, co na przykład spotykałem w Evolve, które testowałem kiedyś, to znaczy możliwości elektrycznego przesuwania tunelu środkowego. Tutaj jest on na stałe zamocowany. Też mieliśmy tą półkę tutaj wysuwaną elektronicznie. Tutaj jest tradycyjnie. Można powiedzieć, że są to jakieś nieistotne aż tak bardzo dodatki funkcjonalnie, no ale wybierając topową wersję, najdroższą, uzasadnione jest narzekanie, że takich rzeczy nie ma na pokładzie. Na elektronicznych zegarach poza czerwoną lewą tarczą dostajemy standardowe Nissanowe oprogramowanie, co oznacza, że można dużo sobie tutaj informacji wyświetlić na środku. Wszystkie te istotne związane z parametrami jazdy czy pracą układu elektrycznego są obecne, pogrupowane logicznie w kategorie. Mamy też wskazania z nawigacji czy też systemu audio. Można modyfikować również widok, albo taki bardziej tradycyjny, albo można odpalić sobie minimalistyczny. Można również dostrajać to, co będzie się wyświetlało w prawej tarczy, więc jest to dobrze dopracowane rozwiązanie, więc pod tym kątem zegary wypadają ok. Gorzej oceniam fakt, że mamy też tutaj sporo ustawień związanych z działaniem samochodu. Zdecydowanie powinny być one na większym ekranie środkowym. Tutaj mają dla siebie zbyt mało przestrzeni, przez co sporo komunikatów jest poucinanych. No i też jest tego po prostu dużo, więc można być trochę przytłoczonym tym, co tutaj jest na tak małej przestrzeni. Na szczęście tutaj również pogrupowanie na kategorie jest ok, no i też niezbyt często trzeba tutaj zaglądać realnie, żeby jakieś rzeczy to dostrajać. Zazwyczaj się to robi raz i tyle, no ale wciąż bardzo zła jest to koncepcja, że aż tyle rzeczy zostało umieszczonych na takiej ograniczonej przestrzeni. Sterowanie zawartością zegarów odbywa się z lewej strony kierownicy. Mamy też tutaj przyciski odpowiadające za system audio, a z prawej obsługuje się asystentów bezpieczeństwa, a także telefon. Rozmieszczenie jest wygodne. Można narzekać trochę na to, że tutaj te przyciski są połyskujące, ale na szczęście są one tradycyjnie wciskane, wyraźnie się uginają. Za to rozwiązanie z przełącznikami wyraźnie oddzielonymi oraz rolką wypada moim zdaniem lepiej niż w spalinowych Nissanach z ich pseudokrzyżakiem. Ogólnie rozmieszczenie jest bardzo intuicyjne. Jeśli chodzi o zdolności ładujące, to na dole mamy dwa złącza USB, jedno w standardzie A, drugie C. Jest także gniazdo 12V, a indukcyjna ładowarka do telefonu ukryta jest tutaj na tunelu środkowym. Rozwiązanie estetyczne, ale jeśli ktoś chciałby podglądać ekran urządzenia podczas ładowania, no to też problematyczne. Z tyłu mamy kolejne dwa porty USB, tutaj już oba są w standardzie C. Lifting w układzie napędowym według aktualnych danych nie ma wprowadzić wyraźnych zmian, jedynie funkcja ładowania zwrotnego ma obsługiwać wyższą moc, ale jest to coś, co dla niektórych będzie miało wręcz zerowe znaczenie. Akumulatory czy moc ładowania mają pozostać bez zmian, zatem pod tym kątem nie ma co moim zdaniem czekać na lifting. Z kolei nowe multimedia będą poważną modyfikacją, którą odczują zwłaszcza posiadacze telefonów z Androidem, zatem tutaj jest już większy bodziec, aby poczekać. Może wraz z odświeżeniem zmienią się także kamery, ponieważ te w przedliftingowej Arii mają już kiepską jakość jak na półkę cenową samochodu. Wciąż są one używalne, ale widzi się dosyć niską rozdzielczość. A kamery tutaj przydają się, ponieważ dynamiczne linie auta negatywnie wpływają na widoczność. Do przodu mamy dosyć długie podszybie, najgorzej sytuacja prezentuje się jednak z tyłu, bo tam szyba jest mocno pochylona i też niewielka, no i też niewiele się przez nią widzi. Samochód wyposażony jest w elektroniczne lusterko wewnętrzne, co może trochę tę przypadłość rozwiązywać.
Nissan Ariya Nismo jest najdroższym wariantem tego modelu w gamie, ale zarazem, co może okazać się zaskakujące, nie oferuje najlepszego możliwego wyposażenia. W porównaniu z topową, zwykłą wersją nazwaną Evolve, w Nismo brakuje panoramicznego dachu, elektrycznie regulowanej kierownicy, wentylacji foteli czy adaptacyjnych świateł LED i są to istotne braki. Nie ma też wspominanych przeze mnie elektrycznie sterowanych schowków, ale to już drobiazgi. Gdyby testowana odmiana była typowym tworem torowym, gdzie każdy kilogram mniej jest ważny, to taki zabieg można by zrozumieć, ale jak dla mnie Ariya Nismo czymś takim nie jest i zwłaszcza brakowałoby mi podczas codziennego użytkowania adaptacyjnych świateł. A też różnica pomiędzy Nismo i Evolve nie jest wcale symboliczna, bo wynosi ona aż 25 000 złotych, więc wiadomo, zmiany stylistyczne i mocniejszy silnik swoje muszą kosztować, ale takie zestawienie cennika przez Nissana to moim zdaniem kiepski ruch. A też nie można nic z tym zrobić, bo cennik jest tak pomyślany, że mamy z góry ustalone półki wyposażeniowe i o ile w przypadku zwykłych odmian jakieś pakiety opcjonalne można dorzucać, tak w Nismo nie ma żadnych możliwości modyfikacji poziomu wyposażenia. Poza wymienionymi brakami, poziom dodatków w testowanej odmianie wciąż jest jednak dobry, bo mamy wyświetlacz head-up, kamery 360 stopni wraz z czujnikami, elektrykę foteli, dostęp bezkluczykowy czy tryb półautonomicznej jazdy ProPilot, zatem nie jest źle, jedynie porównanie do Evolve psuje wrażenie. Jeśli ktoś jednak nie celuje w topowe wyposażenie, to wersja Advance też wypada ok, a można ją zestawić również z mocną benzyną 306 koni. Taki egzemplarz można mieć chociażby za 2736 zł miesięcznie w leasingu operacyjnym u partnera Wahacz TV firmy Carlis Polska. Rata taka możliwa jest przy 20% wpłacie własnej, 4-letnim okresie leasingu i wykupie końcowym 30%, a widzowie kanału po wpisaniu wagi do zamówienia Wahacz Free mogą mieć darmowe podstawienie wybranego auta. Link do oferty umieściłem w opisie filmu. Jeśli chodzi o ingerencję wersji Nismo w oświetlenie kabiny, to modyfikuje ona tylko kolorystykę elementów w dolnych partiach, z białych zamieniają się one na czerwone, po staremu pozostały paski na drzwiach oraz na podszybie, one są białe. Tak samo sytuacja wygląda z instrumentami pokładowymi. Fajnie się to wszystko komponuje ze sobą, jeśli chodzi o kolorystykę. Brakuje mi za to jakichś bardziej rozproszonych źródeł światła, chociażby w przestrzeniach na nogi albo gdzieś tam na drzwiach, w klamkach, żeby było tak ogólnie trochę jaśniej, bo te dekoracyjne elementy budują przyjemny nastrój, ale jest wciąż tutaj w niektórych sekcjach dosyć ponuro. Biel, która jest obecna na instrumentach pokładowych, zapewnia dobrą czytelność, tym bardziej, że nie ma tutaj żadnych braków w oświetleniu. Testowana odmiana w oświetlenie zewnętrzne już nie ingeruje i przednie światła Arii mają wyrazisty projekt, opierają się o smukłe paski. Na górze mamy te odpowiadające za światła główne, a poniżej obecne są segmenty do jazdy dziennej zintegrowane z dynamicznymi kierunkowskazami. Tak prezentują się kierunkowskazy w bocznych lusterkach. Z tyłu oświetlenie zaprojektowane jest w podobnym stylu co z przodu, jeśli chodzi o wspominaną smukłość. Mamy zgrabnie łączące się ze sobą światła po bokach przy pomocy listwy. Trudno jest mi się w stylistyce świateł testowanym modelu do czegokolwiek przyczepić. Brak adaptacyjności LEDów w wersji Nismo należy ocenić jako ich wyraźny minus, ale jak na statyczne światła, to co dostajemy w Arii wypada naprawdę dobrze, bo mamy tutaj dużą moc świecenia. Też za sprawą umieszczenia w soczewkach precyzja poziomu odcinania obszaru jasnego od ciemnego jest duża, no ale wciąż są to zalety, chociaż wyraźne, to trochę na otarcie łez dla nabywców Nismo. Na tylnej kanapie po ustawieniu przedniego fotela pod siebie na nogi mam taki duży zapas wolnej przestrzeni, nad głową też jest ok, pomimo dynamicznej linii bocznej samochodu. W naturalnym ułożeniu, nawet trochę bardziej się prostując, od podsufitki dzieli mi jeszcze taki margines. Tunel środkowy jest w Arii zupełnie niewystający. Tylna kanapa została wyposażona w rozkładany podłokietnik. Na plus z tyłu wypada zaliczyć fakt, że drzwi bardzo szeroko się otwierają. Bagażnik testowanej wersji ma 415 litrów pojemności, takiej samej jak zwykłych odmian z napędem 4x4. Z napędem tylko naprzód dostaje się 468 litrów. Kufer ma niski próg załadunkowy, dużych rozmiarów otwór, a także regularne kształty. Po bokach mamy tutaj haczyki na jakieś torby. Są także kieszenie w nadkolach i to by było na tyle. Pod podłogą jest miejsce na kable, jest też element systemu audio. Można dwie niezależne półki sobie podnosić. Za tą dalszą ukryty został zestaw naprawczy. Po złożeniu oparć w drugim rzędzie dostaje się podłogę bez uskoku. Podsumowując, Nissan Ariya Nismo to samochód, z którego oceną mam problem.
Z jednej strony dostajemy bardzo dobrze wyglądające moim zdaniem auto, które gustownie zostało przyozdobione pakietem stylistycznym, też jazda tak mocnym elektrykiem to duża frajda. Z drugiej jednak strony pociąga to za sobą wyraźną podwyżkę ceny, która z kolei nie pociąga za sobą topowego przewidzianego do tego modelu wyposażenia, co w połączeniu z brakiem ingerencji w akumulatory czy prędkość ładowania, które parametrami już nie powalają, wyraźnie pogarsza opłacalność testowanej odmiany, która też nie czyni, przyznam, z Arii prawdziwego sportowca, a bardziej według mnie pasowałaby do niej nazwa w stylu Nismo Line Plus, bo głównie odczuwa się tutaj zmiany stylistyczne, sposób prowadzenia zmienia się tylko trochę, a wysoka moc samochodu nie jest jego jakimś ogromnym wyróżnikiem w dzisiejszych czasach. Dlatego, pomimo fajności, to testowaną odmianę mogę polecić wyłącznie, jeśli dostanie się na nią naprawdę dobrą ofertę. Jeśli tak się stanie, to Aria Nismo da później sporo radości podczas użytkowania. I to wszystko, co przygotowałem o tym ciekawym elektryku. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. A jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie.